Witam Was wszystkich. Mam na imię Mateusz, a Wy jesteście na kanale WeldPass. Dziś chciałbym z Wami porozmawiać o spawaniu metodą Migmag, a raczej o totalnych podstawach spawania tą metodą. Więc jeżeli masz jakieś pytania bez odpowiedzi albo jakieś problemy w pracy z ustawieniem spawarki, a może zapisałeś się na kurs i przydałaby Ci się dodatkowa wiedza, zapraszam Was wszystkich do obejrzenia tego filmu. Na początek, może zanim przejdę do spawarki, chciałbym pomówić o temacie, który często jest spychany na drugi plan. Mianowicie każdy myśli o tym, żeby kupić nową spawarkę, żeby kupić butlę, jakąś tam przyłbicę i już zacząć spawać. No ale tak nie jest do końca. Podczas spawania tą metodą jest wytwarzane bardzo dużo iskier, bardzo dużo odprysków ciekłego metalu, który po prostu lubi wpadać wszędzie, za koszulę, pod przyłbicę, do butów. Dlatego też powinniśmy my sami się przed tym zabezpieczyć, żeby po prostu chronić swoje ciało przed oparzeniami, żeby móc dalej spawać, tak? Bo jest nas jednak tych spawaczy mało. A co to za spawacz z poparzoną ręką? Dlatego uczulam Was do stosowania takich osobistych środków bezpieczeństwa, jakimi są dobre rękawice spawalnicze. No to jest podstawa. Tu akurat, no nie powiem, każdy praktycznie je ma. Tak, trochę krótsze do TIG-a. Naramienniki i ochrony przedramienia. Ja tu mam takie w parze, więc nigdzie nie zapodzieję, a potrafię czasami gdzieś tam zostawić i potem chodzę i szukam, gdzie jest ten lewy albo prawy naramiennik. Ze skóry także po prostu chronimy siebie i chronimy ten ubiór, który mamy na sobie. Oczywiście ten ubiór, który mamy na sobie, też nie może być z jakiegoś palnego materiału, a broń Panie Boże z jakiegoś polaru. Mam nadzieję, że nikt polaru do spawania nie zakłada. A dlaczego? A dlatego, że możemy się zapalić. Ja kiedyś taką sytuację przeżyłem, miałem zwykłą bluzę, właśnie na początku, gdzie się uczyłem i po prostu ta bluza mi się zapaliła, więc uczulam Was przed tym. Spawanie jest niebezpieczną pracą, dlatego trzeba się do tego przygotować. Kupujemy kombinezon spawalniczy, a skąd wiemy, że spawalniczy? Każdy kombinezon spawalniczy, tutaj mam bluzę, jest oznaczony z 3 symbolami, które świadczą o tym, że ubiór jest przystosowany do pracy przy cieple, do pracy przy wysokich temperaturach, przy płomieniu, przy pracach właśnie z jakimiś wyładowaniami prądu, jakimiś drobnymi, tak? Jest po prostu antyelektrostatyczna, niepalna, oczywiście nie jest niezniszczalna, bo zniszczyć to można. To nie jest tak, że możemy to, że tak powiem, nie nosić tych skórzanych osłon, jak mamy bluzę. Bluza się też przepali, ale się nie zapali, nie zainicjuje płomienia, więc jest dużo bezpieczniejsza. A i jeszcze jedna ważna rzecz, chroni nam szyję. Teraz jak widzicie, mam zwykłą bluzę, która tutaj nie zasłania mi szyi, mam szyję odsłoniętą i gdzieś jak spawam w takiej zwykłej bluzie, te światło promieniowania ultrafioletowego wpada mi gdzieś pod przyłbicę i tutaj świeci mi na szyję przez godzinę, 2, 3, 4, ile tam spawamy. Potem przychodzimy do domu i co mamy? Trójkącik na przykład, bo przed był wyciągnięty i po prostu to światło nam tutaj opalało skórę. Później jest pieczenie, zaczerwienienie. No niestety to dobrze by nie wpłynęło na nasze zdrowie. A taka bluza posiada wyższy kołnierz z zapięciem pod szyją. I dzięki temu zapniemy tę bluzę pod szyją. Szyja będzie osłonięta przed odpryskami i przed promieniowaniem. O naramiennikach mówiłem, o rękawicach mówiłem. Nakrycie głowy. A i oczywiście spodnie. No spodnie mam na sobie, to nie będę zdejmował, ale są tak samo z tym oznaczeniem, tak samo niepalne i naprawdę potrzebne w tej pracy. Osłona głowy. Kaptur spawalniczy. Szczególnie przydatny zimą, ponieważ jest trochę grubszy, jest w nim cieplej, jeżeli gdzieś tam spawamy w nieogrzewanej hali, a być może na zewnątrz. Także jest właśnie cieplejszy i chroni nasz czerep przed odpryskami gorących metali. Mogę o nim powiedzieć, że jest bardzo pomocny właśnie też przy przyłbicy z nawiewem, gdy jest trochę chłodniej, gdy te zimne powietrze leci nam na twarz albo gdzieś tam od góry, to jest nam trochę cieplej jednak w tym kapturze niż w zwykłej chuście, którą polecam na lato. Cienka, chyba coraz cieńsza, jak tak patrzę pod światło, zmniejszają chyba gramaturę tych szyć co chwilę. Na lato bardzo dobre, chroni przed odpryskami, tu widzicie, już mi się troszkę przepaliło. Dlaczego się tu przepaliło? Gdzie mój palec wystaje blisko? Ano dlatego, że jak założymy chustę i założymy przyłbicę, to gdzieś w tym miejscu
jest właśnie ten napotnik, tak, na przyłbicy i w tym miejscu właśnie wpadały mi iskry i właśnie możecie zobaczyć, jak to mi właśnie ratuje moje czoło, moje włosy przed wypaleniem dziury w głowie, więc uważam, że jest bardzo potrzebne. I buty, oczywiście buty też spawalnicze, pełne, zabudowane, najlepiej z noskiem, bo jak nam jakaś blacha spadnie na nogę albo nie wiem, coś ciężkiego, no to nie będziemy mieć fioletowego malucha. Nie jakieś sznurowane, żeby te sznurówki się nam wypalały, nie jakieś materiałowe, tylko skórzane, zabudowane, z dużym językiem, który po prostu chroni naszą stopę przed wpadaniem iskier. No i my mamy zdrową stopę, bez jakichś oparzeń i żona nie narzeka, że mamy dziurawe skarpetki. Najważniejsza jest przyłbica do spawania. Ja mam akurat przyłbicę z nawiewem. Może w odrębnym filmiku ją omówię, jak ona mi służy, ale tu po prostu chciałem Wam nadmienić, żeby do nauki nawet spawania nie kupować jakiejś tam przyłbicy za 100-120 zł. To są przyłbice słabej jakości, gdzie ten filtr ADF nie ściemnia nam się w odpowiednim czasie albo nam gdzieś tam miga, no i psuje nam oczy po prostu, tak? Kupmy raczej taką przyłbicę najdroższą, na jaką nas w tej chwili stać, bo to jest nasze zdrowie. Oczy są dla nas najważniejsze, o tak, musimy widzieć, co robimy. Byłbym jeszcze zapomniał o bardzo ważnej rzeczy. Część z nas, tak jak ja, mam wadę wzroku i jak widzicie, mam na sobie zwykłe okularki. Takie zwykłe, najzwyklejsze, cieniuśkie, fajne, eleganckie, kościołowe. Do spawania, a już przede wszystkim do spawania migomatem, bo przy TIG-u to wiadomo nie ma jeszcze takich odprysków. W ogóle nie ma odprysków. Potrzebne nam są ochrony oczu. Można dokupić takie w sklepie, kiedyś widziałem, jak już zaczynałem się tym interesować. Takie skórzane osłony tutaj na boki, zapinane na pasek, które po prostu chronią nam tutaj boczną część twarzy od jakichś tam opiłków, czy właśnie tych odprysków, czy przy spawaniu, czy przy szlifowaniu, bo odpryski lubią też wpadać za przyłbicę. Interesowałem się tym tematem i natknąłem się na okulary korekcyjne dla spawaczy. Może założę, będzie widać. Są okulary z korekcją, mogą być też bez korekcji, no ale jeżeli mamy wadę, no to bierzemy z korekcją. I tu od góry, i tu od boku, i od dołu mam osłony, które po prostu no, zmniejszają tą szczelinę, tak, między twarzą a okularami. I te odpryski mają mniej miejsca, żeby gdzieś tam się nam dostać do oka, a gorący opiłek wokół, no nie chciałbym wiedzieć, jakie to jest uczucie. I praktycznie, czy przy szlifowaniu, czy przy spawaniu, no te okulary mi się mega sprawdzają, więc ja je serdecznie polecam. Myślę, że chyba nic nie pominąłem, a jeżeli pominąłem z takich podstaw, to piszcie w komentarzach, no bo ja też się uczę się z Wami, bo no wszystkiego nie umiem, nie wiem. Nie ma takich chyba ludzi, którzy wiedzą wszystko, więc jeżeli coś pominąłem albo się pomyliłem, to mnie poprawiajcie w komentarzach. Dobra, przejdźmy może dalej do samej spawarki. Zaraz tutaj ją przytaszczę, żebyście widzieli. Ja mam spawarkę Migomat Bestera. Znacie ją, to taka typowa marketówka. Ja ją akurat kupiłem chyba w Leroy Merlin, czyli jak to tam się mówi. Pierwsza rzecz to urządzenie. Pozwala nam spawać metodą MIG-MAG, czyli jedna spawarka pozwala nam spawać metodą MIG, czyli Metal Inert Gas, czyli spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych, czyli do spawania stali wysokostopowych, aluminium, stali typowo nieodpornych na utlenianie się. A metoda MAG, którą najczęściej używamy, jest metodą spawania łukowego elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych, w mieszance dwutlenku węgla czy samym dwutlenku węgla, tak? I najczęściej używamy tą metodę do spawania właśnie stali czarnej. Jak już wiemy, co to jest za urządzenie, może otwórzmy ją. Tutaj mamy klapę. Każdy zakupiony sprzęt spawalniczy, w tym przypadku Migomat, zawsze będzie wyglądał w ten sposób. No ta nakrętka będzie nakręcona, ale zdjąłem ją na potrzeby filmu. Jak podłączona jest polaryzacja do spawarki. Zazwyczaj w Migomacie używamy polaryzacji dodatniej, czyli uchwyt spawalniczy jest przypięty do bieguna dodatniego, a uchwyt masowy przypięty jest do bieguna ujemnego.
Wyjątkiem stanowi spawanie drutami proszkowymi, gdzie musimy tą biegunowość zmienić, a żeby ją zmienić, należy odkręcić tylko tutaj tą śrubę, tak? Zresztą mamy tu nawet ikonę. Spawanie z gazem i spawanie bez gazu. Czyli właśnie metodą FCAW, czyli Flux Cored Arc Welding. Drutem proszkowym, samoosłonowym. I tak, wyjmujemy ten przewód, wkładamy w odpowiednie tutaj gniazdo i zakręcamy i wtedy możemy spawać sobie drutem proszkowym bez gazu. Ale my będziemy spawać drutem litym w osłonie gazowej w mieszance argonu z dwutlenkiem węgla. Dobra, czyli mamy polaryzację podpiętą. Teraz zakładamy drut spawalniczy. Ja tutaj mam 0,8, rolki mamy już założone pod 0,8. I jak widzicie, każda szpula zawsze jest zabezpieczona w ten sposób. Drut jest zagięty, żeby po prostu się nie rozwijał. A my musimy wziąć nasze kombinerki spawalnicze. Jak już ten drut założymy, pokażę Wam jeszcze jeden patent. Najpierw muszę trafić w ten bolczyk. Tutaj. Nie wiem, czy mi się uda. Może mi się uda. Ale z tej perspektywy jest tak, żebyście widzieli troszkę. O! Za pierwszym razem. Patrz. Ależ mi się udało. Dobra. I teraz zakręcamy tą szpulę. Zabezpieczamy ją tą nakrętką, z tą podkładką, ponieważ ona ma w jakiś sposób, oczywiście też z dozą, ale w jakiś sposób tę rolkę nam hamować. Kiedy przerwiemy spawanie, żeby ten drut po prostu samoistnie gdzieś tam się nie przesuwał. Wyjmujemy ten zagięty drucik. Obcinamy końcóweczkę. Końcóweczka obcięta. Cenna uwaga jest taka, po każdym obcięciu, czy to bocznymi obcinaczkami, szczypcami, czy właśnie takimi kombinerkami, ten drut się w tym miejscu zgniata i tworzy ostrą krawędź. Żeby nie niszczyć w środku tej sprężyny, bo większość z nas, jak zmienia drut spawalniczy, wkłada go po prostu w rolki, ustawia jakieś tam żądane, powiedzmy, parametry posuwu drutu i podaje ten drut do końcówki prądowej automatycznie. Gdy nie stępimy tej końcówki tutaj na końcu, pilnikiem powinniśmy to stępić, wtedy ta końcówka pchana przez rolkę rysuje nam w środku tą właśnie sprężynę, która znajduje się w przewodzie. Raz, drugi, trzeci i później coś się dzieje. Drut nam się zacina w przewodzie, nie podaje go równomiernie i rodzą się problemy, na które nie mamy odpowiedzi. Więc uczulam na to, żeby to tępić. Ja w tym momencie tego nie stępię, ponieważ nie mam przy sobie pilnika, a przypomniało mi się to właśnie. Ale powiem Wam, bardzo fajny patent. Tutaj mam taką piankę, którą przeważnie zabezpiecza się paczki. Tak jak właśnie kupicie spawarkę, ona będzie zawsze otulona taką pianką, żeby się po prostu nie uszkodziła. I z tej pianki ja ucinam takie kwadraciki, nabijam na nasz drut spawalniczy i wkładamy go tutaj w wyznaczone miejsce, w wyznaczony rowek. Może trochę to Wam przysłonię, ale niestety no, nie ma innego wyjścia. Nie chcę, żeby on mi się gdzieś rozwinął. I gdy go wsadzimy gdzieś tam dalej, możemy dopiero zapiąć podajnik ustawiony gdzieś tam na niską wartość. O, i widzicie, tak tutaj przygotowaliśmy spawarkę, można powiedzieć w tym momencie jej tutaj podzespoły do pracy. A teraz dlaczego daliśmy tą piankę? Drut miedziowany ma do siebie to, że po prostu ta miedź, którą on jest otulony, wyciera nam rolki, wyciera nam sprężynę w przewodzie i po prostu szybciej to zużywa. Szybciej zużywa również końcówki prądowe, dlatego no jest brudny. A brud w spawaniu nawet migomatem, jeżeli spawamy właśnie poważne rzeczy, no nam przeszkadza, tak? Bo gdzieś tam przy jakichś profilach, no to wiadomo, nie zwracamy na to uwagę, ale głównie ta pianka właśnie ma ten drut trochę wyczyścić, żeby jakieś tam opiłki, które na nim się znajdują, zaraz przy wjeździe tutaj właśnie w rolkę je trochę zebrać. I gwarantuję, że po jakimś czasie używania, w miejscu, gdzie ten drut przechodzi,
zobaczycie czarną w koło taką plamę, która się będzie powiększała z czasem, w zależności ile ten po prostu drut będziecie mieli na spawarce. No to będzie to 2 tygodnie, albo może ktoś wyspawuje szpulę w dzień. Będziecie widzieć różnicę właśnie z tą gąbką, która naprawdę moim zdaniem pomaga. Może to być równie dobrze jakiś kawałek skóry czy czegoś, co po prostu będzie ten drut wycierać. Przechodzimy teraz do zamontowania przewodu spawalniczego. Ja preferuję, nie wiem czy to dobrze czy źle, nie spawałem taką spawarką, która ma wbudowany do podajnika przewód. Staram się kupować przeważnie takie z euro z łączem, ponieważ jest mi wygodnie. Mogę założyć przewody różnych firm, różnego typu, tak? I się nie przejmuję, że tak powiem, że mi będzie coś nie pasować. Jak widzicie, są tutaj 2 otwory i 2 takie piny. 2 piny po co? Po to, żeby do naszego tutaj przewodu doszedł prąd, żebyśmy mogli sterować procesem spawania, procesem podawania drutu. Tu jest otwór na sprężynę, tu jest wsunięta sprężyna, która będzie transportować nasz drut elektrodowy do końcówki prądowej, a tędy przepływa gaz, mieszanka gazowa. Staram się to Wam jakoś pokazać najbardziej widocznie. Drutu nie stępiłem, bo nie mam przy sobie pilnika, dlatego pokażę Wam, jak to zrobić w sposób wtedy bezpieczny. I musimy tymi pinami teraz trafić w te otwory. Trafiony, zatopiony. Zakręcamy nakrętką przeważnie plastikową z dozą, nie z jakąś tam siłą. Uchwyt mamy podłączony. Teraz założymy przewód masowy. Ja preferuję takie zaciski masowe, dlatego że mam pewność, że mam przepływ prądu, ścisnę go mocno i wiem, że nie będę gdzieś tam miał przerwy nawet na jakiś ułamek sekundy, że ten drut zacznie mi strzelać, bo będę miał słabe uziemienie. Dlatego stosuję zaciski śrubowe, a nie klamry, ponieważ dla mnie to jest no troszkę nie do końca dobre. Tak jak mówiłem, przy spawaniu drutem pełnym stosujemy polaryzację dodatnią, czyli plus idzie na uchwyt spawalniczy, minus idzie na masę. I już tutaj zakładamy. Pyk, wszystko mamy założone, masę gdzieś tam podpinamy sobie do stołu. W następnej kolejności, żeby przygotować naszą spawarkę, musimy ten drut podać do końcówki prądowej. Jeżeli chcemy zadbać o tą sprężynę w środku, wsuwamy w takim krótkim przewodzie, odpinamy tutaj rolki i ten drut podajemy ręcznie. Tak, ja tutaj położę przewód, będzie mi lepiej 2 rękoma to robić. O. Podaję ten drut ręcznie w ten sposób i jeżeli mam gdzieś zagięcie w postaci właśnie pętli na przewodzie, czy jest jakaś przeszkoda w środku, ja ręką to wyczuję w tym momencie, że gdzieś jest opór i wtedy nie pcham tego drutu, tylko go cofam i delikatnie jadę do przodu, a kiedy włączymy właśnie podawanie drutu automatycznie, my tego nie czujemy. Drut jest pchany przez rolkę, kaleczy w środku sprężynę, no i dzieją się później dziwne rzeczy. Ten proces spawania nie przebiega tak jak idzie. Na razie nie czuję żadnych oporów, drut idzie tak jak należy. Dobra, sprawdzę. Może drut już wyszedł? Jest, dobra. Jest, wyszedł, wypchałem go za daleko. Mógłbym go obciąć, ale po co? Po co go marnować, skoro można delikatnie cofnąć, nie w tę stronę. O, pyk, cofamy, 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 cofamy i już. Już mamy dobrze, dobra. Omówimy teraz części składowe przewodu spawalniczego. W środku mamy sprężynę. Ona idzie przez całą długość naszego przewodu. Dalej dysza gazowa, którą zdejmujemy najpierw. Kompinerkami odkręcamy końcówkę prądową. Tak. Końcówka zdjęta. Dalej
Musimy w tym palniku akurat troszkę oplot ten zabezpieczający ściągnąć i odkręcić łącznik prądowy. Dobra, udało mi się odkręcić ten łącznik prądowy. Miałem trudności. Dlaczego? Nie wiem. Coś się stanęło, że pękło. Może od przegrzania. Po prostu się zużył. Taki łącznik już się nie nadaje, bo po prostu nawet nie mam go za co przykręcić. Końcówka prądowa już była przeze mnie szlifowana, co jest też taką możliwością wyjścia z sytuacji, kiedy drut klei się do końcówki, ponieważ ona gdzieś tam jest zabrudzona w środku, gdzieś już była po prostu już tak zużyta, że ten drut się kleił, więc można ją delikatnie zeszlifować. I jeżeli mamy odrobinę szczęścia, że zeszlifujemy to tam ten zadzior, czy to przyklejenie, ta końcówka jeszcze nam trochę posłuży. Nie wiem, czy to będzie widać. O, może będzie widać, jak zbliżysz od czoła, że ten drut tutaj ma luzy. Widzicie? Jak od ścianki do ścianki nam lata. Jeżeli tak lata, trzeba końcówkę prądową wymienić, ponieważ podczas posuwu będzie od jednej ścianki do drugiej uderzał, będzie się przyklejał do końcówki prądowej, szybko ją zużywał i będzie nam drut strzelał. Nie będziemy mogli pospawać. Tutaj widzimy tą sprężynę, która idzie przez cały przewód. Do stali czarnej, tak samo do kwasówki, do nierdzewki stosujemy gołą sprężynę. Ona gdzieś tam w środku ma ten oplot, taki jakby osłaniający, ale tutaj od momentu rozpoczęcia rączki do praktycznie końca musi być goła, dlatego że temperatura powstająca podczas spawania mogłaby ten oplot teflonowy rozpuścić. I wtedy zakleić nam całą sprężynę i drut nie ma szans przejścia. A inne sprężyny właśnie typu cała teflonowa stosujemy do aluminium, gdzie ten drut jest miękki, gdzie on po prostu potrzebuje łagodnego zejścia, żeby się tam nam nigdzie nie haczył. Tak wygląda rozebrany przewód. Teraz postaram się go złożyć jeszcze raz na nowych już częściach. Założymy nowy łącznik. Ok. Troszkę go dokręcimy. Musimy go dokręcić, żeby on miał dobry styk. Nie jakoś tam mocno. O, starczy. Tak, na czucie. Końcówka prądowa, nowa. Tu ją zaraz dokręcę i zobaczycie właśnie ten luz, jaki jest na nowej, a jaki był na starej końcówce prądowej. Także ją dokręcamy. Jaka jest dziura na starej i jaka jest dziurka na nowej. Widać, jak jest wyrobiona. I taka końcówka prądowa powinna być precz wyrzucona, ponieważ nie spełnia naszych tutaj wymogów. Dysza gazowa jeszcze jest dobra, ale żeby to ładnie wyglądało, to założymy nową. Dysza gazowa ma tutaj taki izolator prądowy. Dzięki temu izolatorowi, kiedy oprzemy dyszę palnika o przedmiot spawany, ta dysza nam się nie przyklei. Jeżeli by nam ten izolator wypadł, opierając dyszę, będzie nam się po prostu podczas zajarzania łuku przyklejała do materiału. I mamy tak przygotowaną spawarkę, oczywiście zaraz jeszcze podepniemy gaz. Ja rozkręcam sobie, no tutaj musiałem rozkręcić, ponieważ butla stoi w ogóle w innym miejscu, a nie starczyłoby mi przewodu gazowego. Dlatego ja odkręcam przy reduktorze tą śrubę, do której jest właśnie zamocowany wężyk od spawarki. I teraz idę ją po prostu przykręcę. Spawarkę mamy już uruchomioną. Akurat w tej spawarce mamy 3 pokrętła. Pierwsze pokrętło mamy podpisane pod spodem, gałka do ustawienia prędkości posuwu drutu i amperażu. Dlaczego tak jest napisane? Ponieważ ta maszyna umożliwia nam spawanie metodą MIG-MAG, metodą MMA oraz metodą TIG. Jest takim kombajnem, dlatego ma wiele tutaj podpisanych pod spodem możliwości zmian parametrów. I teraz tak, tą gałką ustawiamy sobie posuw drutu 6 i 7, bo będziemy spawać blachę trójkę. Tutaj mamy gałkę ustawienia napięcia łuku spawalniczego i tą gałką ustawiamy prąd na
18. I 6 i 7. To są parametry, które zalecił nam producent. Ja osobiście zawsze daję troszkę więcej, dlatego i w tym momencie ustawię sobie gdzieś w granicach 19, a drut ustawimy sobie gdzieś w granicach 7. Trzecia gałka jest od ustawienia indukcyjności łuku spawalniczego, więc indukcyjność łuku pozwala nam uzyskać odpowiedni wygląd liza spoiny oraz pozwala na nieprzegrzewanie materiału. Ogólnie rzecz biorąc, im wyższa indukcyjność łuku spawalniczego, tym łuk jest bardziej miękki, bardziej taki gumowy, bardziej się tak rozlewa, a gdy tą indukcyjność mamy mniejszą, łuk jest bardziej zwarty i bardziej tak jakby skupiony. Czyli w tym momencie tak naprawdę można by to dobrać doświadczalnie, ponieważ każda spawarka jest inna. A w praktyce to pokażę Wam w innych filmikach, jak to wygląda. I teraz zobaczcie, jak na tych parametrach spawam spoinę w pozycji nabocznej. Myślę, że nie wyczerpałem może tematu, ale wszystkie chyba punkty na dzisiaj zostały spełnione. Myślę, że powiedziałem o wszystkich takich podstawowych rzeczach, które po prostu trzeba zrobić przed spawaniem, które trzeba ustawić i jak je ustawić. Jeżeli coś pominąłem, piszcie w komentarzach, postaram się to poprawić. Na pewno to nie jest ostatni odcinek, jeżeli chodzi o podstawy migomatu, bo jeszcze omówimy rodzaje łuków spawalniczych przez spawanie w różnych pozycjach, które nas w pracy spotkają. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Piszcie w komentarzach, subskrybujcie nasz kanał, naciskajcie dzwoneczek, bądźcie na bieżąco. Do zobaczenia.